Czy przedsiębiorca, na którego prezes UOKiK albo inny organ antymonopolowy nałożył karę pieniężną, jest wolny od innych roszczeń z tytułu orzeczonego naruszenia? Czy konkurent, kontrahent bądź konsument pokrzywdzony zachowaniem przedsiębiorcy nadużywającego pozycji dominującej bądź przedsiębiorców uczestniczących w antykonkurencyjnym porozumieniu może domagać się odszkodowania? Na te pytania odpowiem w dzisiejszym odcinku. Ale zanim przejdziemy do tematu, przypominam o pozostawieniu subskrypcji i kliknięciu w dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia o nowych filmach na kanale Studio Gesell. Organy antymonopolowe w każdym roku nakładają na przedsiębiorców wielomilionowe kary pieniężne za stwierdzone naruszenia prawa konkurencji, zarówno z tytułu nadużycia pozycji dominującej, jak i uczestnictwa w antykonkurencyjnych porozumieniach. Wysokie kary pieniężne na pewno wywierają znaczący wpływ na ukaranych przedsiębiorców. Czy jednak rekompensują w jakikolwiek sposób straty poniesione przez poszkodowanych? Kary finansowe nakładane chociażby przez prezesa UOKiK z tytułu naruszenia prawa konkurencji są dochodem Skarbu Państwa, stąd trudno mówić o efekcie naprawczym wobec poszkodowanych. Przedsiębiorcy ukarani przez organ antymonopolowy często są przekonani, że po nałożeniu kary finansowej przez organ nie poniosą już żadnych innych konsekwencji z tytułu konkretnego czynu naruszającego prawo konkurencji. Natomiast konkurenci czy kontrahenci wprost przeciwnie. Zastanawiają się, w jaki sposób mogą dochodzić odszkodowania z tytułu poniesionych strat. W Polsce od 2017 roku obowiązuje ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji, której głównym celem jest ułatwienie podmiotom poszkodowanym z tytułu naruszenia prawa konkurencji dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na drodze cywilnej od przedsiębiorców, którzy dokonali konkretnego naruszenia. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych na gruncie ustawy jest możliwe nie tylko wobec czynów, co do których organ antymonopolowy prowadził postępowanie i wydał decyzję, ale co jest niezwykle istotne, także wobec czynów, co do których żaden organ nie prowadził postępowania antymonopolowego. Jednak należy podkreślić, że w przypadku czynów, co do których było prowadzone postępowanie antymonopolowe, zakończone wydaniem decyzji stwierdzającej istnienie praktyki, która stała się prawomocna, jest dużo łatwiejsze, gdyż po pierwsze, sąd jest związany ustaleniami prawomocnej decyzji prezesa UOKiK o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję lub prawomocnego wyroku sądu wydanego w toku odwołania od takiej decyzji. Po drugie, w sytuacji, gdy niemożliwe lub znacząco utrudnione jest pozyskanie środka dowodowego od pozwanego lub podmiotu trzeciego, sąd może nakazać organowi antymonopolowemu wyjawienie tego środka dowodowego. Po trzecie, organ antymonopolowy może pomóc sądowi w oszacowaniu wielkości szkody. Pomoc organu antymonopolowego w toku postępowania cywilnego ma jednak pewne ograniczenia. Wyjawieniu bowiem nie podlegają propozycje ugodowe oraz oświadczenia złożone przez przedsiębiorców w ramach programu łagodzenia kar, czyli tzw. programu leniency. Co ważne, podmioty poszkodowane naruszeniem prawa konkurencji mogą domagać się odszkodowania w toku postępowania cywilnego wszczętego przed polskimi sądami okręgowymi nie tylko od sprawców naruszenia mających siedzibę na terenie Polski, ale także od sprawców naruszenia mających siedzibę za granicą. Skala wszczętych postępowań cywilnych może być wysoka, o czym przekonali się chociażby przedsiębiorcy tacy jak Daimler, MAN, Scania, Iveco, DAF i Volvo, będący uczestnikami kartelu ustalającego ceny ciężarówek, wobec których toczą się liczne postępowania cywilne przed sądami wielu państw Unii Europejskiej, między innymi w Polsce, w Niemczech czy w Hiszpanii. Ciekawym przykładem jest sprawa wszczęta przez operatora telekomunikacyjnego Digicel, w wyniku której 17 czerwca 2020 roku Sąd Apelacyjny w Paryżu zasądził od Orange kwotę w łącznej wysokości 249,5 miliona euro za stosowane praktyki antykonkurencyjne. Sprawa została wszczęta po wydaniu decyzji i nałożeniu kary przez francuski organ antymonopolowy w 2009 roku. Co warto podkreślić, łączna kara nałożona przez francuski organ antymonopolowy wyniosła łącznie 63 miliony euro, a więc jest prawie 4 razy mniejsza od kwoty odszkodowania przyznanej przez sąd. Zachęcam do udostępnienia tego filmu, a także dzielenia się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Do zobaczenia!